tu już zobaczcie, a tu zobaczcie, siano już jest skoszone. O, uwaga. Tutaj nie ma ani jednego miejsca, gdzie jest tak naprawdę równo. A wiesz, jest taka legenda, że jak Pan Bóg stworzył świat, to zapomniał o Kaszubach. I potem, no, Kaszubi, nie wiem, już byli Kaszubi, ale Kaszub nie było. Kaszubi po prostu powiedzieli, kurde, no, musimy coś z tym zrobić. Poszli do Pana Boga i mówią, no, Panie Boże, ale zapomniałeś stworzyć Kaszub, no to co teraz? No. I powiedział, no dobra, sorry, to ja wam dam wszystko. I do jednego worka wrzucił i zobacz, i morze, i jeziora, i rzeki, i też wyższe jakieś miejsca, dlatego że Wieżyca, niedaleko stąd, jest ponad 300 metrów nad poziomem morza. My tu jesteśmy 245 metrów nad poziomem morza. Również doliny wrzucił do tego worka. Generalnie Kaszubi dostali wszystko. Jestem całe życie ogrodniczką, ale robię różne rzeczy. Nazywam się Kasia Bellingham i teraz właściwie mieszkam już od wielu lat, ale podróżuję pomiędzy Polską a Anglią, ale teraz jesteśmy na Kaszubach, w samym sercu Kółka Radomiskiego, w krajobrazowym parku kaszubskim, w Zgorzałem, w ogrodzie Bellingham, w moim ogrodzie prywatnym. Okej, i mieszkasz na terenie tutaj, a to jest taki znany angielski ogród. Znany, bardzo mi miło, dziękuję. No w sumie znany, dlatego że przychodzi do nas już tyle osób, żeby go oglądać i to jest bardzo miłe. Mamy również warsztaty i spotkania takie indywidualne ze mną. Ja bym powiedziała, że to nie jest tak naprawdę angielski ogród, tylko to jest ogród zrobiony w stylu angielskim, czyli w stylu bardzo swobodnym, w takim stylu, gdzie roślina jest na pierwszym miejscu, ale jest to przede wszystkim ogród polski, jest zrobiony przez Polkę, a jeszcze w dodatku na Kaszubach, więc trochę pomieszany ten ogród jest. Ale najważniejsze jest to, że to jest ogród przyjazny naturze. Tutaj wszystko, co robimy, jest podyktowane jedną rzeczą. Czy to, jak posadzimy rośliny, jak wybudujemy dom, jaki postawimy płot, czy to nie będzie ze szkodą dla przyrody, która tutaj jest dookoła nas. Kury się obudzili. Ja jestem ogólnie z Gdańska, jestem z Wrzeszcza Dolnego, co może brzmieć trochę strasznie, ale jestem z Wrzeszcza, z Gdańska, z dzielnicy właściwie stoczniowej. Ja generalnie jako dziecko to spędzałam bardzo dużo czasu z dziadkiem na działce. Generalnie ja byłam w takim, wiesz, środowisku, że był zawsze ogród. I dla mnie teraz te wspomnienia to są po prostu najcudowniejsze na świecie. Jak ja z dziadkiem budowałam szklarnię, jak ja z dziadkiem sadziłam pomidory. Potem interesowałam się historią i botaniką. Jak poszłam do szkoły średniej, to tak mi się udało wybrać fantastyczną szkołę średnią o takim profilu, który później podyktował tak jakby całą resztę mojego życia. I ta szkoła się nazywała Technikum Urządzania i Pielęgnacji Terenów Zabytkowych Zieleni. A jeszcze w dodatku specjalizacja od terenów pałacowych. Także naprawdę piękny profil. I później miałam takie wielkie szczęście, że zostałam wysłana na stypendium do Wielkiej Brytanii. I tam dopiero się zaczęła ta miłość do ogrodów. I tak naprawdę tam się nauczyłam ogrodnictwa. I uczyłam się ogrodnictwa właśnie od razu ekologicznego. Miałam takie wielkie szczęście, że pracowałam nawet w ogrodzie księcia Karola, króla Karola III, teraz tak się nazywa. Jestem przyzwyczajona, że on jest książę Karol, bo on zawsze całe życie był książę Karol. I ogólnie pracowałam dla takiej organizacji angielskich ogrodów ekologicznych jako studentka. Uczyłam się tam i chodziłam też tam do koledżu. Przy okazji zrobiłam jeszcze inne nauki, co nie mają wiele wspólnego z ogrodnictwem, ale uważam, że ogrodnik to jest taki człowiek, który musi mieć bardzo dużo wiedzy z różnych dziedzin. Wiesz, ja pracowałam i mieszkałam na terenie zamku, w którym urodziła się Anna Boleyn, druga żona Henryka VIII. Ja pracowałam, wiesz, u księcia Karola, a książę Karol, wiesz, jest bardzo bogaty i on może sobie pozwolić na wszystko w ogrodzie. To były ogrody bajki, po prostu bajeczne. I więc ja, wiesz, byłam w takich miejscach, pracowałam w takich miejscach i mieszkałam, że ja się czuję teraz w ogrodzie jak ryba w wodzie. Ja po prostu nie wyobrażam sobie życia w innym środowisku. Ale bardzo ważne jest dla mnie połączenie tej historii też. Dlatego, że nie byłoby teraz nas, gdyby nie było czegoś, co się działo w XIX wieku, w XVIII, XVII w Anglii, ale też oczywiście w Polsce, bo w Polsce historia ogrodów jest troszeczkę inna niż w Anglii. Niemniej jednak te wpływy były z angielskich ogrodów, bo to Anglia to jest najważniejsze miejsce na ogrody. No i później, bardzo szybko właściwie, bo wyjechałam do Anglii w 1997 roku i w 2001 roku już kupiłam tutaj tę ziemię. Dlatego, że to było moje marzenie. Jak tylko zobaczyłam, jakie piękne są te ogrody angielskie, jakie swobodne, jakie pełne roślin, to pomyślałam, naprawdę chcę to pokazać w Polsce. I też chcę pokazać, że to wszystko można osiągnąć, robiąc to zgodnie z naturą.
Po co wybrałeś tego miejsca do budowania swój raj? Swojego raju, dokładnie. Teraz jesteśmy tutaj niedaleko miejscowości Gołubie. Gołubie Kaszubskie. W Gołubiu Kaszubskim jest kilka ośrodków czasowych, takich zdrowotnych. I tam jeden z tych ośrodków był prowadzony w latach właśnie 90. zeszłego stulecia przez moich rodziców. I w związku z tym ja tutaj właśnie w ten sposób jakoś przybyłam. Dlatego, że oni tutaj pracowali w tych ośrodkach wczasowych i ja jako nastolatka byłam zmuszana do wyjazdów na wieś, chociaż wolałabym oczywiście siedzieć w Gdańsku czy we Wrzeszczu. Ale tutaj przyjeżdżaliśmy i później to było dla mnie naturalne, że jak w momencie, kiedy zrozumiałam, że muszę mieć swój kawałek ziemi w Polsce, żeby zbudować ogród, to było dla mnie oczywiste, że ta ziemia musi być tutaj na Kaszubach i też niedaleko Gołubia, dlatego że tutaj, tak jak mówię, czuję się jak w domu, ale nie było to łatwe. No to oczywiście ziemię na sprzedaż wystawione, to był taki kawałek ziemi przeoranej, bez żadnego drzewa, bez żadnego krzewu, bez żadnych nawet chwastów. To była taka ziemia, po prostu pole, tak? No i to było dokładnie to, czego ja nie chciałam. Jeszcze w dodatku płaskie. Dlatego, że Kaszuby są piękne, Kaszuby nie są płaskie. Chciałam coś, żeby tam było i drzewa, i żeby było trochę lasu, i trochę polany, i trochę wody i tak dalej. Chociaż może to się komuś wydawać marzeniem, ale na Kaszubach to się może zdarzyć, dlatego, że tutaj są takie właśnie tereny. No i najlepsze jest to, że ktoś powiedział komuś w kuchni, ktoś przekazał komuś w portierni, w tym ośrodku wczasowym tutaj w Gołubiu i w końcu jakaś pani się odezwała do mnie i powiedziała, że jej mąż ma taki kawałek ziemi, który kiedyś kupił dosłownie za przysłowiową butelkę wódki od jakiegoś sąsiada, więc perfekt czas. On to chciał sprzedać, ja chciałam kupić. To było w 2001 roku, to nie było jeszcze tak strasznie drogo jak teraz. Ja wzięłam na swoją, bo w tamtym czasie już pracowałam w Anglii jako ogrodniczka, wzięłam na swoją skromną wypłatę ogrodniczki po prostu z banku pożyczkę w Anglii, kupiłam tą ziemię i ją mam. I ją miałam przez wiele, wiele lat, zanim wybudowałam ten dom. Ale ja mam też taką teorię, w głowie taki film sobie nakręciłam, co tutaj się działo kiedyś. Dlatego, że ja w ogóle kocham historię, jestem też po historii i zawsze szukam tej koneksji z tym, co tutaj się kiedyś działo, jacy tutaj ludzie mieszkali. W ogóle ja nie jestem Kaszubką, ale historia Kaszub i w ogóle ludzie na Kaszubach kocham. To jest w sumie 7 hektarów. No i tutaj prawdopodobnie było pole, jeszcze 60 lat temu było gołe pole, uprawiane normalnie. Później na pewno gdzieś niedaleko rosły truskawki, dlatego że Kaszuby to równa się truskawki. Już teraz się od tego odchodzi, ale na Kaszubach właściwie wszędzie uprawiano pyszne truskawki kaszubskie. Kupę roboty. Sąsiad tutaj obok ma 15 dzieci. I wszystkie te dzieciaki zawsze, ja pamiętam, siedziały na polu, odchwaszczały truskawki, biedaki. Już teraz one urosły, wyszły z domu, już truskawek nie ma. I to się teraz zdarza, i mi się wydaje, że w większości przypadków gospodarstw kaszubskich nie ma tych truskawek tak dużo, jak było. Ale dlaczego myślę, że to były truskawki? Dlatego, że jeżeli gdziekolwiek jest kawałek gołej ziemi w moim ogrodzie, czy w lesie, czy na polanie, natychmiast pojawiają się truskawki. I one się po prostu, nie wiem, one się musiały wysiać kiedyś dawno, dawno temu i po prostu te nasiona cały czas czekają tylko w glebie, żeby miało trochę słońca, trochę wody. I po prostu zaczynają kiełkować i wszędzie pojawiają się truskawki. Na pewno nie zwróciłaś uwagi, ale jak się do nas wchodzi, to wzdłuż bramy rosną same truskawki. Pod żywopłotem same truskawki. I to nie jest poziomka, bo poziomka to i tak naturalnie rośnie w lesie, tylko to jest normalna truskawka. Także ja mam taką teorię, że tutaj było kiedyś pole truskawek. I te drzewa, które są dookoła nas, które były powodem, dlaczego w ogóle tutaj wybrałam miejsce na dom, bo tutaj te drzewa stanowią taki wiatrochron i jest tutaj bardzo spokojnie, nie ma wiatru. Ale te drzewa to są typowe drzewa, które urosły przez ostatnie 40-50 lat. Więc podejrzewam, że to pole truskawek moje wyimaginowane po prostu zniknęło jakieś 50 lat temu i później to było przeorane, bo w wielu miejscach widać jeszcze taką głęboką orkę tam dalej w lesie i te wszystkie rośliny, które się wysiały, to są te drzewa, które tutaj widzimy. Wow. Czy zawsze byłeś taką świetną mówcą? Chyba nie. Masz chyba taką nie. energię, wow. Odkryłam w sobie to, że w ogóle faktycznie ludzie lubią mnie słuchać, dlatego że może, nie wiem, 10-15 lat temu zaczęłam pracować w Radiu Gdańsk. I tam miałam swoją audycję Ogrodniczka w Radiu Gdańsk. I okazało się, że ludzie chcą tego słuchać. Więc jak ludzie chcą słuchać, to ja mówię. I faktycznie uwielbiam opowiadać. Mam bardzo dużo historii do opowiedzenia. Mam dużo pomysłów. Ale chyba zawsze byłam taka trochę gaduła. Bo wiesz, naprawdę od czasu, jak poszłam do szkoły średniej, właściwie nawet jak byłam w podstawówce, zawsze kogoś ściemniłam w taki dobry sposób, wiesz, zawsze z każdej sytuacji wybrnęłam, zawsze znalazłam dla siebie najciekawsze drzwi, które potem
otworzyłam sobie i nowe rzeczy robiłam w życiu. Chyba pewnie jakieś ADHD, ale nie zdiagnozowane. Ale strasznie uwielbiam właśnie robić vlogi. Uwielbiam, dlatego bardzo Ci dziękuję, że do mnie przyjechałeś. Jest świetnie tak mówić do Ciebie i do Twojego vloga. No również jestem mega podekscytowany. Tutaj na górze tak się teraz złożyło, że jest ogród ozdobny. Tutaj są rabaty, ja na to mówię rabaty angielskie, rabaty preriowe. Kawałeczek pozostałości z ogrodu kuchennego, który tutaj był kiedyś dawno, dawno temu. A na dole jest ogród użytkowy. Ogród użytkowy. Ja lubię na to mówić ogród kuchenny, kitchen garden, bo ja w takich ogrodach w Anglii pracowałam bardzo często i to jest moja największa pasja. Ja najbardziej lubię uprawiać warzywa. Coś, co wiesz, co możesz zjeść, kwiaty, które możesz sobie postawić na stół w wazonie, zioła. Ja tutaj chyba się we mnie odzywa jakaś taka chłopska część mojej rodziny, że lubię uprawiać to, co potem mogę użyć. Ale tutaj są na górze kwiatki, które po prostu są po to, żeby się dobrze czuć, żeby je powąchać, żeby na nie popatrzeć. Tutaj, wiesz, pięknie pachną te floksy, teraz lilie. Poza tym to jest uczta dla wzroku. Także dla każdego coś dobrego. Ale ogólnie, gdybym miała wybór, żeby mieć tylko jeden ogród, to bym miała ogród kuchenny. I też by był piękny, bo też by było w nim pełno kwiatów. Także tutaj ten ogród kuchenny stąd poszedł właśnie na dół, a tutaj założyliśmy takie rabaty angielskie. Dlatego, że bardzo często ja mam pytanie w ogóle, co to znaczy ogród angielski. Więc oczywiście ogród angielski to jest co innego niż park angielski. Park angielski to jest naturalny park, który tak naprawdę wcale nie jest naturalny, bo żeby stworzyć takie parki naturalne, bardzo często było na przykład trzeba przenieść całą wieś w inne miejsce. Także to jest zupełnie co innego. Ogród angielski to jest ogród przede wszystkim, w którym jest pełno rabat angielskich. A rabata angielska, czyli coś takiego, co tutaj mamy, to jest przede wszystkim rabata, na której jest pełno roślin. Wiesz, te rośliny cię atakują. To nie o to chodzi, znaczy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, to nie o to chodzi, że idziesz przez ogród, gdzie roślinki są gdzieś tam na dole, to są roślinki, które są jakby naszymi podwładnymi, możemy nimi zarządzać. Gdzieś tam w dole jesteście i was nie widzę, nie? W ogrodach angielskich jest inaczej. Te rabaty pochodzą z początku XX wieku, kiedy ogrodnicy zaczęli się przeciwstawiać formalności i właśnie takim rabatom malutkim z czasów wiktoriańskich, czyli z XIX wieku. I ogrodnicy z początkiem XX wieku, między innymi słynna Gertruda Dziku, która projektowała ogrody właśnie w 1920 latach, wymyślili, że roślin musi być pełno i one muszą być duże. I nieważne jest, że ta roślina jest wysoka, a jest z tej strony rabaty. Ona nie musi być w środku, ona może być przy krawędzi, bo jak przechodzę, to mogę ją zobaczyć, mogę jej dotknąć, mogę ją powąchać. Ja zawsze właśnie się śmieję, że rośliny nas atakują. Zanurzamy się w roślinach, wchodzimy w te kolory. O to chodzi na rabatach angielskich. Żeby było dużo roślin i żeby te rośliny cały czas kwitły. Zobacz, u mnie nie widzisz w ogóle ziemi. Wszystko jest, wiesz, wszystko jest przykryte. Pełno jest tych roślin, cały czas coś się wyłania. Także tutaj jest bardzo dużo różnych roślin, wiesz, są jednoroczne, dwuletnie, byliny wczesnokwitnące, byliny późnokwitnące, cebulowe wczesnokwitnące, cebulowe późnokwitnące. Na przykład tutaj jest lilia, która bardzo późno kwitnie, ona dopiero rozkwita. No i też rośliny, które w naszym klimacie w ogóle zimy nie przeżywają. To są rośliny wieloletnie, które są wrażliwe na mróz. To jest na przykład piękna szałwia amistad. Ona jest słynna z tych swoich niesamowitych kwiatów, ma taki kolor atramentowy. I ona na przykład tutaj nie może przezimować. My musimy, jak nadejdą pierwsze przymrozki, ją wykopać, przenieść do tunelu, tam ją zadołować, żeby przeżyła zimę i potem na wiosnę znowu ją posadzić. Także widzisz, te rabaty angielskie są piękne, atakują nas, ale kupa roboty. Praca przy komputerze jest nudna i jej nie lubię. Najbardziej lubię pracować tutaj. I wiesz, i gdybym tak naprawdę mogła pracować w ogrodzie moim własnym, to bym pracowała od rana do wieczora, bo to jest relaks dla mnie. Nie ma nic lepszego niż wyjście do ogrodu i mało odchwaszczanko. Wiesz, w 5 minut masz sukces, tak? No bo już oczyściłeś kawałek ziemi, także to jest super. Więcej oczywiście pracy jest na wiosnę i na jesień, bo wtedy robimy rzeczy takie jak sadzenie, przesadzanie i tak dalej, jesienią. Ale myślę, że zimą odpoczywam? Nie ma szans. Wiesz, ile zimą ogrodnik ma do roboty? Całe planowanie, pisanie, rysowanie, wymyślanie, kupowanie nasion, planowanie tego, co będziesz kiedy wysiewał. Ja robię, wiesz, takie terminarze wysiewów potem na cały rok, które udostępniam moim patronom. O właśnie, jeszcze mam patronów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale widzisz, cały czas coś się dzieje, a latem
Też. Teraz mamy bardzo dużo łąk i będziemy musieli te łąki teraz w tym miesiącu, w sierpniu kosić i później je grabić oczywiście. A wiesz, co się zaczyna później od 1 września? Przycinanie żywopłotów. Także to się generalnie nigdy nie kończy. Cały czas, wiesz, jest praca i to jest cudowne. To jest cudowne, że w ogóle dzięki takiemu kalendarzowi prac w ogrodzie można w ogóle żyć. Wiesz, to jest dla nas bardzo ważne, to jest nasz styl życia, to nie jest po prostu praca. Ja tutaj mieszkam, ja idę mój mąż się trochę denerwuje z tego powodu, ale wiesz, ja idę spać wieczorem, już on śpi dawno, ja idę spać, jeszcze się kładę, jeszcze go obudzę. Ej, słuchaj, jeszcze mam taki pomysł, jeszcze co zrobimy? On mówi, Boże, skąd masz tyle energii? Weź już iść spać, a on jest ode mnie jeszcze o 11 lat młodszy, więc on powinien mieć więcej energii niż ja. Także pewnie trzeba być trochę wariatem, żeby też mieć takie miejsce i takie coś uprawiać. My mamy 5 piesków, jak zresztą zauważyłeś, także tutaj jest kury, psy, ludzie, wszystko, motyle. Mamy taką piękną ławkę. Czy to jest angielski ławka? Wiesz co, to jest angielska ławka, powiem Ci szczerze. Ja szukałam ławki w internecie i znalazłam tą ławkę i to był początek mojej przygody. To jest w ogóle najstarsza nasza ławka, to jest początek mojej przygody z tymi ławkami. To jest firma, która robi ławki faktycznie na eksport do Anglii. Polska firma, to nie jest żadne drzewo teakowe, ani nie wiadomo co. To jest drzewo sosna, nie wiem, ale to jest jakieś takie drzewo nasze. Co jest fajnego, jeżeli chodzi o tą ławkę, to jest to, że ona nie wygląda, jakby była zrobiona, wiesz co, z zapałek. Porządne, grube kawały tu są, tak? To jest grube, to jest grube. To jest grube, tego jest dużo, a nie tak 3 na krzyż. Poza tym one są bardzo trwałe, ona tutaj już stoi z 10 lat i ja jestem zaleniwa, żeby znosić ją gdzieś tam do środka, do garażu i na zimę. Takich ławek mamy pełno, właśnie w tym stylu. Zawsze od tego czasu kupowałam tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu te ławki. Akurat tak się dobrze składa, że to jest w Gdańsku, te ławki są robione. Także uważam, że to jest bardzo angielska ławka. Chociaż takie naprawdę angielskie ławki mogą się ze mną nie zgodzić ludzie, którzy których pasją są angielskie ogrody. To są ławki w stylu Edwina Luciensa. To był taki architekt na początku XX wieku i on zaprojektował takie ławki, no bardzo wyfikane, piękne. Ale uważam, że mój ogród to nie jest tak do końca angielski ogród, tylko angielski ogród w polskim lesie, w kaszubskim lesie. Także trzeba troszkę uważać, bo wiesz co, wydaje mi się, że dużo osób tutaj przychodzi do tego ogrodu i tak naprawdę nie wie, dlaczego w ogóle tu się dobrze czuje. Znaczy wie, że się dobrze czuje, ale nie może, wiesz jak to się mówi po angielsku, put your finger on. Nie może tak naprawdę zlokalizować czy zdiagnozować tej jednej rzeczy, dzięki której ona się tutaj dobrze czuje. A wydaje mi się, że ludzie się tutaj dobrze czują, dlatego że tutaj nie zdają sobie z tego sprawy. Tutaj naprawdę są same naturalne materiały. Tutaj nie ma betonu tak naprawdę. Na przykład ławki są drewniane, a nie na przykład metalowe. Tak? To też jest bardzo ważne. Ja nie mam nic przeciwko metalowi, to się mówi, ale po prostu, wiesz, to jest przyjemniejszy materiał dla ludzi. Tutaj nie ma ścieżek z betonu, tutaj nie ma ścieżek z kostki, tutaj nie ma w ogóle kostki betonowej w naszym ogrodzie. Jeżeli są jakiekolwiek ścieżki tam dalej, to są albo ze żwirku, tutaj lokalnego żwirku, który jest ze żwirowni z Gołubia. Tutaj mamy ten żwirek. Albo po prostu te ścieżki są trawiaste. Tam w ogrodzie ziołowym mamy ścieżkę wyłożoną drewnianymi belkami dębowymi. Mamy również ścieżkę wyłożoną kocimi łbami, które zostały znalezione w tym ogrodzie, jak żeśmy przygotowywali go. Czyli wiesz, wszystko jest lokalne, wszystko jest od nas. Również na przykład żywopłot. Żywopłot nie jest jakiegoś gatunku, który tutaj by wyglądał jakby spadł z kosmosu. Ja zawsze się śmieję, wiesz, że gdybyśmy tu zrobili ogród japoński, to by na pewno był bardzo piękny. Ale jak on by tu pasował? No w ogóle by tu nie pasował. To jest głuk jednoszyjkowy, w ogóle bardzo popularny, to w ogóle popularny wszędzie w Europie, bo on rośnie naturalnie wszędzie w Europie. Ale my mamy również inny żywopłot. Tutaj jest żywopłot z tej strony, to jest żywopłot z grabu. Też roślina, mówiłam Ci, która rośnie naturalnie w lesie naszym. Ten żywopłot został wykopany z naszego lasu, jak był takie malutkie, tylko wiesz, takie maluteńkie witki, że tak powiem, gałązki. I on tutaj był posadzony, a miał wysokość jakieś 20 cm, był malutki i teraz już tak wyrósł przez te 10 czy tam 12 lat. Ale wiesz, ten płotek, w sumie ten płotek to trzeba będzie w przyszłym roku odnowić, ale zobacz, to też jest naturalne, to jest zrobione z leszczyny. Także wiesz, tutaj wszystko staramy się, rabaty znowu drewniane, staramy się, żeby tutaj było zero takich materiałów robionych, wiesz, za bardzo przez człowieka. Też jest pełno roślin, też jest ten las dookoła. Dom specjalnie obłożyłam modrzewiem, polskim modrzewiem, żeby go w ogóle nie było widać, żeby on zniknął w tym lesie, żeby go nie było widać. I wydaje mi się, że dlatego jak ludzie tu przychodzą, to mówią, kurczę, ja się tu po prostu dobrze czuję. Może to jest związane z tym, że przez to, że od samego początku
Nigdy, przenigdy tutaj nie była żadna, nie używaliśmy żadnej chemii, jeżeli chodzi o opryski, nawozy sztuczne, jakieś opryski, które mają zabić chwasty, które mają zabić jakieś owady, czy broń Boże, opryski przeciwgrzybiczne, bo grzyby są strasznie ważne. Tutaj to grzyby to są nasi najwięksi sprzymierzeńcy. I wiesz, i nie mówię tak koniecznie o tych grzybach, jakichś tam opieńkach, które się zjada, tylko takie grzyby, których nie widać, które są w glebie, które pomagają tym roślinom rosnąć. No i potem ludzie przychodzą i się dziwią, dlaczego te rośliny są takie wielkie? Dlaczego to jest tak bujnie? No wiesz, ludzie trochę im jest po prostu, nudzą się tym moim gadaniem, bo ja zawsze mówię to samo. Dlatego, że po prostu my nie używamy żadnej chemii. A w związku z tym te mikroorganizmy w ziemi szaleją. Gleba jest strasznie ważna. Wszystko się dzieje w glebie. Jak jest żywa gleba, to jest piękny, duży korzeń. A jak jest piękny, duży korzeń, no to potem masz takiego wielkoluda, tak? To jest akurat sadziec plamisty, który jeszcze nie kwitnie, dopiero będzie kwitł. Czy tam też jest jakieś wzgórze? Czy, Wiesz co, dosłownie może 10 centymetrów. Okej, No, bo nie ta więcej. trawa jest tak wysoko, Tak, że jak to w jest- dżungli. Czy, tak. czy to jest jakiś specjalny To gatunek? jest tak, to jest miskant. To jest miskant, który... W ogóle u mnie wszystko w ogrodzie jest wyższe niż powinno być. Ja nie wiem dlaczego, ja się tak trochę śmieję, że może dlatego, że jest zdrowa właśnie gleba żywa. Ale wiesz co, może to właśnie dlatego jest, bo ten korzeń jest taki wielki, dlatego, że jemu jest tak dobrze. Bo wiesz, o co chodzi z tymi mikroorganizmami. One rozmawiają, że tak powiem, po swojemu, z korzeniem. Roślina, duża roślina ma pełno liści. Fotosyntyzuje, produkuje różne rzeczy, tak? Produkuje rzeczy, które potrzebuje dla siebie, które my też korzystamy, ale przede wszystkim bardzo dużo cukru produkuje. Na tyle dużo, że może tym cukrem handlować z mikroorganizmami. A mikroorganizmy, tak jak i my, są bardzo łase na, wiesz, na pączki, na pizzę, na ciasta, na cukry różne, tak? Także mikroorganizmy pobierają od roślin cukry, a w zamian są w stanie, wiesz, z ziemi wydobyć na przeróżne sposoby składniki pokarmowe, różne pierwiastki chemiczne, naturalne oczywiście i również wodę. I to przekazują roślinie. To jest jeden z kilku sposobów, w jaki rośliny się żywią. I to jest najlepszy sposób, nie przez właśnie podlewanie chemią. Najlepszy sposób dla roślin, żeby się karmić, żeby pobierać jedzenie z ziemi, to jest przez rozmowę, przez wiesz, handelek z mikroorganizmami. I dlatego, że my mamy tutaj mikroorganizmów 1000 milionów, dlatego, że nie pryskamy ich niczym. Każdy oprysk przeciwko chorobom grzybowym zabije wszystkie grzyby w ziemi przecież. Ludzie to może o tym nie pamiętają, ale niestety taka jest prawda. Ale że my mamy takie szaleństwo tych mikroorganizmów, to te rośliny są takie wielkie. Zobacz te motylki. Właśnie tak naprawdę, ja na to mówię rabaty preriowe, ale one to są rabaty dla ptaków i dla motyli. Ja tak to nazwałam, jak projektowałam te rabaty. Dlatego, że z tego wszystkiego będą teraz korzystają motyle na maksa, bo w sierpniu jest ogromna ilość motyli. Oczywiście korzystają też z tego owady, to jest wiadomo inne, ale zaraz, za chwileczkę, jak przyjdzie jesień, tutaj zaczyna się już to dziać. Zobacz, tutaj już masz kwiatostany, już przechodzą w nasiona. Zobacz, to są już nasiona. Widzisz? To są już nasionka. I teraz zacznie się czas dla ptaków. Ptaki będą zjadały te wszystkie nasiona jak wariaty. Także tu jest takie nasionko. Na tych roślinach będą inne nasionka. Na roślinach, powiedzmy, takich będą jeszcze inne. Na tym będzie jeszcze inne. I teraz do nich będą przylatywały przeróżne ptaki, bo każdy ptak ma inny dziób i jest na inne nasionko. I to samo z owadami. Wszystkie owady mają troszkę inne otwory gębowe. Powiedzmy, to się tak mało romantycznie nazywa, otwory gębowe. I one inne przylatują owady do takich kwiatków. To jest tak zwany koszyczek. Tak? To jest taka nazwa botaniczna, że to jest koszyczek, bo ma taki kształt. Tak? Również to jest koszyczkiem, czyli również rudbeckia jest koszyczkiem. I do tego przylatują jeden rodzaj owadów, a do takich roślin jak kocimięta albo szałwia przylatują inne, na przykład trzmiele, albo takie, które są w stanie do tej trąbki tam włożyć swój nochal, bo to jest zupełnie inny, widzisz, kwiat niż tu. Także im więcej masz kwiatków różnych, tym więcej różnych owadów. Ta bioróżnorodność jest wtedy ekstra, ale też im więcej masz różnych roślin, na przykład byliny, drzewa, do tego tutaj mam też drzewko. Tutaj jest świdośliwa, z tyłu są takie bardziej ozdobne brzozy, dorenbosy, które mają teoretycznie trochę połączyć te rabaty z lasem, żeby to nie było tak też, że tutaj te rabaty spadły z księżyca. Ale te drzewa mają ważną funkcję. Taką, że ich korzenie będą przyciągały zupełnie inne mikroorganizmy niż rośliny takie jak byliny, czyli na przykład jeżówka. Także mam bioróżnorodność nad ziemią, te wszystkie motyle, ptaki, tam jakieś pszczoły, trzmiele, mam tego milion różnych rzeczy, ale mam również bioróżnorodność pod ziemią.
dlatego że każda inna roślina będzie przyciągała inne mikroorganizmy. Także tak naprawdę wydaje ci się może, że jesteśmy tutaj sami w tym ogrodzie, ale jesteśmy otoczeni miliardem organizmów pod ziemią i nad ziemią. Tylko niektóre z nich widać gołym okiem. Mamy różne rabaty. Tutaj mamy rabaty na ziemię bardzo taką kiepską, tak? Właśnie te rabaty preriowe. Więc jak ktoś ma u siebie w ogrodzie kiepską ziemię, to proszę bardzo. Takiego rodzaju kwiaty jak tutaj są, nie? I takie kompozycje. Jeżeli chce ktoś się pobawić troszkę bardziej w to ogrodnictwo, ma lepszą ziemię, to proszę może sobie zrobić takie rabaty jak na tych rabatach angielskich, gdzie byliśmy, gdzie tak pachniało, prawda? Jak ktoś w ogóle ma żwir i piasek, to może mieć takie rośliny, jak rosną u mnie w żwirze i w piasku, tam jeszcze z tyłu. Jak ktoś by chciał mieć warzywnik, to może zobaczyć u mnie, jak to w warzywniku działa. Ale najważniejsze jest to, że tutaj jest dużo różnych rodzajów ogrodu i kwiatki, i warzywka, i sad, i tamto, i siamto. W różny sposób pokazane i też najważniejsze jest to, że pokazuje, że można robić to ekologicznie. Bo wiesz, do mnie ktoś wczoraj podszedł i zapytał się, to musi być strasznie trudne. Tak wiesz, tak naturalnie uprawiać roślin, to musi być naprawdę trudne, bo przecież musisz cały czas się martwić o ślimaki, o wszystko. Ja po prostu nie wierzę, że w ogóle ktoś myśli, że to jest trudne. Ja bym umarła chyba, gdybym musiała zacząć używać chemii. A wiesz dlaczego? Bo jak zaczynasz używać chemii, to wtedy dopiero tracisz kontrolę nad ogrodem, dlatego że zmieniasz sztuczną chemią kompozycję w glebie, więc już nie masz naturalnego pH, czyli kwasowości i nie masz naturalnej zasobności. Więc musisz sprawdzać, jaką masz kwasowość gleby, żeby przypadkiem nie była za kwaśna albo za zbytnio zasadowa. Musisz cały czas sprawdzać, jakie są składniki pokarmowe w glebie. A jak nie robisz nic innego, tylko dodajesz do swojej gleby kompostu, bo kompost to jest podstawa świata u ogrodnika. Jak masz porządną glebę, to się niczym nie musisz martwić, naprawdę. Ja w życiu, ktoś się mnie pytał wczoraj też, bo ja miałam wczoraj ogród otwarty, czy ja robię sobie tutaj testy w ziemi, te glebie, tak? Czy to jest kwaśna, czy jakaś tam. W życiu ani razu nie zrobiłam. Nie ma żadnego testu zrobionego tutaj ani na kwasowość, ani na zasobność. Ja naprawdę polegam na naturze i uważam, że to jest strasznie łatwe. Ślimaków jest pełno, zaraz ci jakiegoś znajdę. Słuchaj, ślimaków jest bardzo, bardzo dużo, ale wiesz, trzeba podchodzić do sprawy, do każdego ślimaka trzeba podchodzić indywidualnie, tak? Oprócz tego, że jak ślimak jest na mojej sałacie albo na mojej dyni, bo wiesz, jeszcze nie byliśmy w warzywniku, tam to dopiero jest pole bitwy. Jeżeli ślimak tam przychodzi, to sorry, ale goodbye. Ale tutaj to mnie nie interesuje. Zobacz te rośliny. Ludzie by już naprawdę mieli panikę, ale tutaj na dole, bo są ślimaki. Widzisz te wszystkie dziury w tych liściach? Tutaj jest dziura na przykład, tutaj jest dziura w liściu, tam są dziury w liściach. Bez przesady. No wiesz, zobacz, to jest wszystko piękne, jest pełno motyli, czujesz się dobrze. Ja nie będę przeżywała jakiegoś ślimaka, co mi jakiś liść tam na dole zjada. Ale to tylko dlatego, że te rabaty są po pierwsze już mają wiele lat, więc są gęste. Gdyby to były rośliny posadzone dopiero w zeszłym roku, albo nawet w tym roku na wiosnę, to bym miała oko na to, żeby te sadzonki nie były zjedzone przez ślimaki. Ale jak mam już duże rabaty, to jak ja widzę w tej części ogrodu ślimaki, to one mnie w ogóle nie interesują. One tutaj nie zrobią żadnej krzywdy, na tyle, żeby ją było widać. Ale jeżeli wysadzam nowe sadzonki i ślimaki mają mi je zjeść, to wtedy niestety, ale jest koniec dla ślimaka. Albo dla mnie, albo dla mojej sałaty. Jasne. Ale zaczęło ten wiatr od razu, jest taki... No bo tu już jest inaczej, tu nie ma wiatrochronu. Więc tu jest druga strefa, Tak. gdzie jest żywność i wasze taki sklepik, tak? Tak. Kiedy macie te dni otwarte, czy jest tak, że jest jakieś tłumy ludzi tutaj, wszyscy na weekendzie? To znaczy teraz mam ograniczenie. Mieliśmy kiedyś naprawdę za dużo osób i jak te osoby przychodziły w takich dużych ilościach, do 200 osób nawet czasami dziennie, to po pierwsze sami siebie za każdego krzaka wystraszali. Wszędzie ktoś był, a po drugie tak naprawdę na poważnie, to wiesz, to jest bardzo niedobre dla gleby, bo to jest przyciskanie gleby, a jak się wyciska z gleby powietrze, no to już mikroorganizmy mówią coś tu się zaczyna dziać. Także teraz mamy ograniczoną liczbę do maksymalnie 100 osób, żeby właśnie nie było takiej sytuacji. Więc gości w weekendzie przyjeżdżają tutaj, macie sklepik, kawiarni nawet, Tak. mogą kupić Szkółkę. sadzonki. Tak, zazwyczaj w sezonie mamy pełno sadzonek i w tym tygodniu też będziemy mieli dostawę, ale sadzonki są u nas jak gorące bułeczki, po prostu są wysprzedawane natychmiast. Dlatego, że wiesz co, mamy tutaj zazwyczaj te rośliny identyczne, które mamy na prerii i w angielskim, dlatego, że są
One do nas przyjeżdżają z tego samego miejsca. Od moich kochanych przyjaciół, którzy mają swoją szkółkę pod Olsztynem, Olga i Marcin Dąbrowscy i oni mają najpiękniejsze właśnie byliny. Ja sadzę je u siebie w ogrodzie i potem też sprzedaję. Tak jak ktoś zobaczy na przykład te pachnące floksy tam na górze w ogrodzie, no to przychodzi, no to ja chcę sobie takiego samego floksa u siebie. I proszę, jest floks. Także wiesz, tak staram się, żeby ludzie mieli przyjemność z tego, że mogą zabrać kawałek tego ogrodu do siebie, przez to, że te same rośliny są w szkółce identyczne, z tej samej szkółki, które są w ogrodzie, nie? Teraz to oczywiście to, co najwięcej kupują, tego nie ma, bo mieliśmy weekend, otwarty Jasne. ogród i najbardziej sprzedawały się oczywiście te rutewki duże, białe z ogrodu angielskiego. Ale wiesz co, ja na przykład tak naprawdę to kupiłam sobie, zamówiłam dla siebie. Zobacz, takie zestawy. Ja teraz będę na jesień sobie sadziła zestawy do donic i na przykład zobacz, takie 3 rośliny razem w donicy. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Rudbeckia, żurawka i paprotka. To jest nasz sklepik. Zapraszam. Także mamy cudowne nasiona włoskie. Ja bardzo lubię włoskie nasiona, ponieważ jest ich w opakowaniach zazwyczaj bardzo dużo. Także ja współpracuję z taką rodzinną firmą we Włoszech, Bawiki. Ja po prostu wszystkie, angielskie, włoskie, polskie. Gdyby na Księżycu były nasiona, to też bym z Księżycem. Wszystkie, ale to są świetne nasiona, bo ich po prostu jest strasznie dużo. A wiesz, jak nie użyjesz w jednym roku, to jeszcze masz 2 lata, bo zazwyczaj 3 lata. Okay. No tutaj mamy książki również sprzedaży, różne takie fajne, ciekawe rzeczy do ogrodu. Zobacz, takie dzwony szklane. Okay. To są takie dzwony, które pomagają na wiosnę przy pędzeniu roślin, które potrzebują światła. A to są takie dzwony, które pędzimy rośliny, na przykład modrak morski wiosną, które nie potrzebują światła. Także wiesz, to są różne takie stare sposoby uprawy roślin. Ja uwielbiam, bo ja lubię historię ogrodów. No i mamy tutaj naszą ogrodową księgarnię, ale wczoraj się wysprzedały wszystkie moje książki. Ta starsza, pierwsza książka się wysprzedała. Który jest twoja najbardziej popularna książka, którą napisałeś? Nie ma tak. Pierwsza książka po prostu się sprzedała więcej, bo była pierwsza, tak? Tak. Ale to jest moja druga książka i ona nadgania, a zaraz, wiesz co, 2 dni temu poszła do druku moja 3. książka. Dobry rok w ogrodzie. I to jest po prostu taki poradnik, co robić z każdego miesiąca w ogrodzie ekologicznym. Także to jest moja ostatnia książka i to jest tak naprawdę, ja ją uwielbiam, dlatego że tutaj jest opisane moje właśnie przygody z tego mojego życia w Anglii, z tych moich wszystkich ogrodów arystokratycznych, z tych moich wszystkich kochanych arystokratów, z tego, jakie są angielskie ogrody, na czym polegają angielskie ogrody, skąd się wzięły angielskie ogrody. Także ja bardzo kocham tą książkę i jest zupełnie inna niż ta książka moja pierwsza, bo pierwsza książka jest po prostu o tym, jak założyłam ten ogród w Zgorzałem. Ale ta jest bardziej właśnie o angielskich ogrodach i są piękne zdjęcia Agnieszki Majewskiej. Agnieszka Majewska zawsze robi zdjęcia do moich książek. Ale tutaj na przykład chciałam Ci pokazać, w Polsce teraz jest pierwszy raz przetłumaczona książka Charlesa Dowdinga i to jest bardzo ciekawa książka non-dig, dlatego że ja w moim ogrodzie warzywnym, do którego zaraz pójdziemy, właśnie od lat już stosuję ten sposób non-dig. Ja nie przekopuję. Już wiem, że mówiłam o tym, bo ja cały czas o tym trąbię. Nie naruszam życia mikroorganizmów w glebie. Także w 2015 z tej góry przewędrował już tutaj ogród użytkowy. Tam założyliśmy rabaty angielskie, rok później rabaty preriowe. Czyli wiesz co, tak naprawdę jedno i drugie powolutku w tym samym czasie się rozwijało, tylko tutaj cały czas są zmiany. Na przykład ta część tutaj, gdzie jest taki bałagan w ogóle w tym roku, dopiero jest, tutaj właśnie robimy ogród różany w tym roku, także tutaj będzie nowiutka część, ale to jest najstarsza część naszego tego dolnego ogrodu i to było postawione w 2015 roku. Także to jest 10 lat. Więc postanowiłam tutaj zrobić ostatnią część już ogrodu i koniec już, bo już naprawdę za dużo jest tego, żeby się, wiesz, tym zajmować. Bo ty nie jesteś w stanie zajmować ten cały teren sama, czy z mężem, tak? To znaczy, my teraz mamy szczególnie mało osób, zazwyczaj mamy więcej, mamy raz w tygodniu, przychodzi taka Basia, wolontariuszka nam też pomaga, ale w tym momencie pracuje tylko Kamila i ja. Czasami mamy pomoc, bo właśnie studentki przyjeżdżają na staże, mieliśmy pracownicę jeszcze jedną, która odeszła, teraz szukamy kolejnej, także wiesz co, nigdy tu nie jest wystarczająco ludzi, bo gdyby było więcej ludzi, to można by po prostu było więcej zrobić. Praca w ogrodzie się nigdy nie kończy. Jak ktoś mi powie, że nie ma co robić, to ja mu zaraz znajdę coś do roboty. Niestety, taka prawda. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi, robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu, w Polsce i czasami za granicą. Jestem na Patronite i Buy Coffee, mam swój fan club na YouTubie. Jeżeli ktoś chce wspierać moje działania,
Kasia, naprawdę to był ogromny zaszczyt, żeby Cię poznać. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania. Po pierwsze, to była dla mnie ogromna przyjemność, żeby Ciebie również poznać, bo to, co robisz, jest naprawdę super i bardzo dobre dla ludzi i potrzebne. A jeżeli chodzi o mnie, to zapraszam Was serdecznie do po prostu wpisania w internecie mojego nazwiska Bellingham, trochę skomplikowane, ale oczywiście angielskie. Także Katarzyna Bellingham, jest i podcast, i książki. Teraz właśnie we wrześniu wychodzi, czy wyszła już teraz moja 3. książka Dobry rok w ogrodzie. Również możecie jeszcze znaleźć stare odcinki bardzo fajnego programu Grunt to ogród. 2 sezony, które były kręcone w naszym ogrodzie, to jest na kanale Domo Plus. Super, przesuper audycja Ładne Kwiatki w Radiu Gdańsk co drugi poniedziałek też jest nagrywana z tego tutaj ogrodu. No i ja tutaj przy Jonathanie obiecuję, że będę również miała swoje vlogi, na których będziecie mogli widzieć, co dalej się będzie działo w tym ogrodzie, a jak słyszeliście, planów jest sporo. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę wszystkim, i Tobie, i naszym widzom, cudownych sezonów w ogrodzie. Ja mam wrażenie, że to nie będzie nasze ostatnie spotkania, więc po prostu do zobaczenia. Do zobaczenia.